Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza. Dzisiaj 30 listopad 2023 rok. Oczywiście mam ściągę Kosmogra. I wszystkim Andrzejom wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i finansów. No i też zadowolenie z życia i niech się spełnią wasze marzenia. To jest najważniejsze. Jeżeli idziemy teraz drogą tą astrologiczną, bo będziemy jednak interpretować Dwada Samsa, proszę zwrócić uwagę, tu jadę od góry. Słońce i proszę w dół patrzeć, i mamy Strzelca, a na dole Dwada Samsa, ryb. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych Dwada Sams dla mnie, bo dlaczego? Dlatego, że ona, można by tak powiedzieć, to nie jest ładne powiedzenie i to nie jest moje powiedzenie, ale ona zbiera wszystkie kłopoty i te kłopoty wybuchają, pokazują ofiary, te wszystkie rzeczy, które są związane z tą rzeczywistością. Ja zawsze boję się pewnych historii. Ja się przyglądam, że na kadrze nie widać ognia, a ogień jest. Ale już nie będziemy, tutaj się pali mnich, ale w przyszłości, ponieważ jest to pierwsze nagranie, gdzie występują dwie kamery. Pierwsza jest tu, druga jest tu. I będziemy przestawiać, ponieważ chcę nie to, że nauczyć się montażu, ale to nie stanowi problemu, tylko chcę zobaczyć, to jest taka generalna próba przed interpretacją dalszych historii, bo jednak usiądziemy i będziemy to zupełnie inaczej, jeszcze to będzie zupełnie inaczej wyglądać. A ja wczoraj przyjechałem z pogrzebu i to była moja uczennica, rok temu zmarła Sylwia, teraz odeszła Ewa. Rok temu odeszła córka, zostawiła 2 dzieci i męża. I po prostu. A teraz odeszła mama, zostawiła męża, zostawiła wnuki, zostawiła zięcia i swojego syna. Tragedia straszna, po prostu nie do określenia. No cóż, czasami Bóg ma inne zamiary. I nie walczmy z tymi zamiarami i nie szukajmy winnych. Bo jako astrolog tego nie przewidziałem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu my śmiercią się nie zajmujemy. Jedyną osobą, która zajmowała się śmiercią, ale też nie informowała o tym, był Schumann. Leszek Schumann. Jak obejrzycie kiedyś film o nim, to akurat będzie taki moment, kiedy on podchodzi do swojej biblioteki, wyjmuje kartkę i mówi: stało się. I chowa tą kartkę. Czy drze, nawet nie pamiętam. I to jest właśnie najbardziej tragiczne, że tak jest, że nie umiemy my przynajmniej znaleźć tego, co na przykład tutaj bardzo często w astrologii hinduskiej, tej wedyjskiej nazwijmy, jest podstawą, dlatego że trzeba zdążyć wypełnić karmę. My wszyscy jesteśmy powołani przed sąd ostateczny i przejdziemy do raju. Zresztą, co tu ukrywać,
właśnie Wygnanie z raju. Byłem na tym przedstawieniu. Pendereckiego też. Po prostu czy zbieg okoliczności, czy też zbieg myśli, czy też po prostu planety, czy jak to się mówi, los chce mi coś pokazać. Tego nie wiem. Tutaj ktoś napisał na blogu, tutaj na dole, pod filmem, że ostre słowa, że bardzo ostre. Zgoda. Po prostu już nie mam czasu i czas ucieka. Śpieszmy się kochać i śpieszmy mówić prawdę. Nie bójmy się prawdy. To, co zrobił Pręgiel, to, co zrobili ci najwięksi astrolodzy. Czy pretenduje do tego? Tego nie wiem, to historia oceni dopiero. Ale te ryby są. Dzisiaj oglądałem, ja mogę zmienić nazwiska, pan Mencel, chyba tak? Doktor Mencel, właśnie powiem. A właściwie powinienem powiedzieć poseł Mencel. Jeżeli przekręciłem nazwisko, przepraszam. Bardzo mocno się wypowiadał właśnie na temat tego, co jest najbardziej Pegasusa. A teraz ktoś by powiedział, no ale co to ma do rzeczy? Jesteśmy w Strzelcu. Po drugiej stronie jest Merkury. Więc informacje, te informacje, które są najważniejsze dla narodu i nie tylko dla narodu, dla nas wszystkich kompletnie, stają się rzeczywistością i stają się tą prawdą, którą trzeba wypracować, opracować i zdegenerować te wszystkie błędy, które są. To kawa. Tylko w takim kubku. Lekko chłodna i dobrze. Kawa, to jest taki kubek, chyba z Ikei, jeżeli się nie mylę. Ciężki, wolę w filiżance, ale jakoś tak nie miałem czasu. Albo te szklane, wszystkie zabrudziłem. Nie zabrudziłem, tylko wyniosłem na górę, bo było, no wczoraj było takie małe przyjęcie u mnie, ale nie związane właśnie z pogrzebem. Jak przyjechałem, to akurat kończyło się. No cóż, inni żyją pełnym życiem, a tutaj jest ta historia. Teraz ktoś by powiedział, no ale wie pan, tutaj służby wywiadu, to wszystko. Teraz zwróćmy uwagę, że jesteśmy w znaku Strzelca. Jeżeli Strzelec jest pierwszy, to 12 i jest Skorpion. No i trzeba było brać Skorpiona za rogi, które są po drugiej stronie, czyli byka. I majstersztyk panu posłowi za tak dokładne i tak kwalifikujące do niesamowitej ekspresji słowa. Wyżywał się kompletnie na wszystkich. Bardzo mnie się to podobało. Najbardziej na tych, którzy tego Pegasusa i domaga się komisji, która będzie inwigilować ich wszystkich z gadułaga. Zapomniałem wyłączyć tamten komputer. Jeden z komputerów, najstarszy mój komputer ma gadułę. I gaduła gada i czasem ja to lubię, dlatego że orientuję się, co jest w przestrzeni, jaka jest godzina, ponieważ zegarka już od bardzo dawna nie noszę. Nie noszę od momentu, kiedy powstał telefon. W telefonie mam zegarek i mnie to zupełnie nie bawi, o której, gdzie, co, jak. No ale dobrze. I teraz popatrzmy sobie. Właśnie to są ryby. Zrobił kompletne ofiary. I wyciągnął, co jest najgorsze. To jest fantastyczne. Teraz dla nas, oczywiście byśmy mogli powiedzieć, no tak, ale co to ma do rzeczy? Przecież to świetnie, że to... Zaraz, musimy brać pod uwagę, że określił to jako do afery tej Watergate.
że to jest największa afera w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że wypływały dane intymne, nazwijmy to tak, poza granicę. Teraz muszę Państwu powiedzieć z mojej. Te filmy, które były tam, no nie zawieszone, tylko demonetyzowane, już wszystkie są odwieszone. Ten jeden pośpieszono się nawet i odblokowano. Ale popatrzcie, teraz jeżeli na nim jest 300 ileś wyświetleń, a on właściwie nic nie dał finansowo. Nic, zupełnie. On tam dał te 0,005 grosza. Chyba na wczoraj wieczorem oglądałem, dzisiaj rano nie. Możliwe, że tam się coś poprawiło na jakieś 7 groszy. 0,07 grosza. Także mają Państwo dokładny przykład, jak działa inwigilacja. Teraz, jeżeli mamy komórkę, przez którą gadamy, ona mogła nas podglądać. I o tym wszystkim powiedział pan poseł przepięknym językiem. Przepięknie to wypowiedział. I to jest właśnie najważniejsza rzecz, jaka jest w rybach. Prawda, przede wszystkim prawda i pierwsza prawda. I to jest, czy to teraz ktoś powie, nareszcie, to nie jest nareszcie. Ja mam pewne obawy. Mnie pan poseł nie to, że dziwi. No, czasami ten program, który jest z nim, i on mówi, że to tam w tym Sejmie, jak w piaskownicy dzieci małe, tak się zachowuje towarzystwo. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Ja widziałem to zachowanie kiedyś, a teraz już jest większa komedia. Teraz pamiętajcie, przypomnijcie sobie, jak zachowywał się pan poseł Jankowski, tak, z tą aferą cukrową. To, co mu podano, do czego się dopuszcza. I teraz odwróćmy sytuację. Co podano całemu narodowi. I o dziwo, dzisiaj oglądałem, nawet rozmawiałem z taką panią w przestrzeni, po prostu byłem w sklepie i tak weszliśmy na temat tych działań. Ja nie chcę tam, żeby YouTube tam coś powiedział, ale wiecie, o co chodzi, te 2 lata temu, do tej pory, i że podjechał taki autobus, powiedzmy, i do niego kolejka, tak jak wtedy. Nie wiem, czy do tych ludzi nie dociera, że oni są coraz bardziej poddani i stają się cyborgami społecznymi, czy też stają się czymś innym. Ktoś powie, no tak, ale proszę pana, co to ma do astrologii, to tamto, o czym pan mówi? Właśnie mówię o rybach. Właśnie mówię o ofiarach. Pierwszą ofiarą, najważniejszą ofiarą, jaką był Chrystus. Chrystus był rybą. Poświęcił się. Drugą rybą był Judasz, który wydał go. Bo inaczej by się nie spełniło. Ja nie bronię Judasza. Judasz się powiesił i zakończył tą sytuację. On nie ma po Chrystusie i po Judaszu nie ma już nic. Chrystus zabrał nasze wszystkie grzechy. Judasz po prostu nie wierzył w to, co powiedział. Nie wytrzymał psychicznie, nerwowo. Nie ma go o czym tu rozmawiać. Prowadzić jakieś dysputy teologiczne, czy jakiekolwiek, jaki był Judasz. Nie ma sensu. Albo się wierzy, albo się nie wierzy. Indianie uwierzyli. Dlatego, że znali tą historię. Mówiłem to. Jeżeli chcemy cokolwiek zrobić w naszym życiu, to musimy naprawdę zastanowić się, co robimy, w którą stronę idziemy.
a nie robimy sobie teatr. Teatr już jest. Teatr nam zrobił. Jeżeli będzie tylko ta sztuka Pendereckiego, Raj utracony, wystawiona w Teatrze Wielkim w mieście Łodzi, zapraszam wszystkich. Kupcie bilety natychmiast, bez względu na cenę. Musicie to obejrzeć. Zobaczycie swoje wnętrze. Popatrz, będziecie oglądać to, co jest najstraszniejsze. Począwszy od waszych rodziców, czyli od tego Adama i Ewy, do współczesnych naszych rodziców, naszych dzieci i naszych wnuków. To, co potrafimy przeżyć. Oczywiście czasami możemy żyć tak długo, że będziemy mieć prawnuki. Ale zobacz, na tej przestrzeni nic się nie zmienia. Tej walki, tego zła. Ten kosmogram jest zapisem, kiedy uczymy, to każda z tych planet, ani jedna nie jest dobra. Słońce? To proszę bardzo, znajdźcie się na pustyni bez kropli wody, bez niczego. Zobaczymy, ile wytrzymacie. 3 dni? Zacznie wam się kręcić w głowie? Będziecie mieć halucynacje? Wspaniała rzecz. Fata Morgana czy Chata Morgana? Taki bank jest. Nieźle kręci. Chcecie iść dalej? Proszę bardzo. Mamy księżyc. Chcecie być lunatykami? Chcecie chodzić po dachach? A jak się tak skończy, to co będzie? Przerembel, bel. Co będzie? Merkury? Złodziej jeden? Okrada was w każdym momencie, przy każdej retrogradacji? Niszczy, psuje? Informacja? A co jest najgorszego jak informacja? Od informacji możecie umrzeć. Ile było zawałów? Dlatego, że się dowiedział i zmarł. Wenus, ta, która pieniądze wam zgubi, wyda na coś, nie musi być to ani mąż, ani żona. Wystarczy, mówiłem już. Bank, nie potrzeba powiedzieć jakie, już raz padło. To po co ja się mam męczyć? Mars? Szalony żołnierz? Z czerwonymi oczami? Pijany albo znarkotyzowany? To co robił Adolf Hitler? No co? Kogo chcecie? Jowisza? Które wam da tak dużo szczęścia, że po prostu z tego szczęścia po prostu wam serce pęknie? Z radości? Saturn? No przecież to jest chodząca śmierć. Nieświadomość tego i dotykacie. Jak się nie nauczycie, to pójdziecie do jakiejś trachostacji, wsadzicie 2 palce, nawet nie będzie iskry, będziecie od razu węgielkiem. Nawet nie będzie można was rozpoznać. Trachostacje to są takie miejsca, gdzie się zbliżają linie prądowe, takie ogrodzone są taką siateczką. A dlaczego pod nimi nie ma zabudowy na ogół? Na ogół nie ma. Spróbujcie tam mieszkać, to zobaczycie, jak się cudownie mieszka. Nawet krowa tam nie chce jeść. Chyba że jest taka jakaś coś nie tak, po sterydach. Potem następnie mamy Urana. No wybaczcie, albo znacie Wikipedię i przeczytajcie sobie o Uranie, co to jest. To jest ta epoka, która przyjdzie, ale to nie patrzmy na to, trzeba patrzeć na te negatywne cechy. No to jest to, co się dzieje, co teraz sami kręcą. No kręcą jak są. No. Robią w balona, w wanie, tak że to się w głowie nie mieści. Uran?
To Czarnobyl. Przecież nie Pluton. Pluton to jest zupełnie inna sprawa. Mamy Neptuna. Tak? To co mu pierwsze stanęło? Znacie ten kawał? Po niebieskiej tabletce? To czy to? No. Tu humor, wy się śmiejecie, bo jesteście dorośli, ale jeżeli patrzymy, a złoty strzał, dla młodzieży, to co młodzież się wygłupia? Nie znacie nikogo? A Janis Joplin? A jeden z najlepszych gitarzystów na świecie? Pamiętacie, jak się nazywał? Jimi Hendrix? Podoba wam się? Do tej pory słucham tej muzyki. Dla mnie nie ma lepszej muzyki. Pink Floyd, Rolling Stonesi, nie za bardzo, ale Janis Joplin? Czy Hendrix ze swoją gitarą gadającą? Kto tak gra? Po nim, tak! Paganini był na skrzypcach. Pager był na perkusji. Także Dąbrowski od nas z Łodzi. Perkusista. Mam dłonie jak konwalie. To mamy Neptuna. No i mamy Plutona. Pluton wybucha, zmienia oczywiście, ale jak wybuchnie, a jak nie zauważymy, że wybuchł, to razem z nim wybuchniemy. Bo on ratuje tą sytuację. Oczywiście, że tak. On jest najmniej bezwzględny. Wszyscy mówią, powiedzą, ale co pan opowiada? Tylko po Plutonie jest świeża trawa. Ale to, co zrobi Pluton, może was nie uwzględnić i możecie pójść do góry. Nie martwcie się. Jesteście w tych ramkach kwadratowych. Bo te ramki wewnątrz, te takie łukowe, to wy sobie sami robicie. Ja też. A co? Jestem inny? Taki sam, z tej samej krwi i kości. Homo nad sapiens, albo sapiens, no już nic nie powiem, bo szkoda czasu. To są ryby. Jeżeli ktoś ryb nie rozumie, albo jeszcze czasami jeszcze zadaje jakieś pytania, to najpierw niech weźmie sobie dużą ilość jakiegoś takiego z preparatu, który go przeczyści, niech usiądzie sobie na toalecie i koniec. No. Myśmy robili takie numery. Do kanapek wciskaliśmy tam albo coś tam i mieliśmy z głowy lekcje. Można było krzyczeć jak mali, jak przelatywał samolot. A panie lotniku, dziura w nocniku. No nie? Albo surutututu. Co dalej? Napiszcie na dole. Bardzo będę zadowolony, że jesteśmy w tym samym logicznym myśleniu. No więc o to chodzi, że pamiętajmy o jeszcze. Gaduła gada, no nie wytrzymam, no. Cicho. 23 roku słyszałem. No jasne, że 23, 24 za parę dni. Za miesiąc. O Boże, za miesiąc już. Dobra. O rok starszy. Kukułeczka, kuka. Straszne jest to. No dobra. I teraz co dalej? No i mamy właśnie, to są ryby. Jeszcze jutro będą ryby. Zobaczymy, co wypłynie. Zobaczymy, co. Ale zacznie się para. A i to będzie rozrywka. Już się cieszę. Już się cieszę. Pamiętajcie, jest po pełni. To jest dopiero. Co mnie się najbardziej podobało, jak pan marszałek do pana
mówi, że my jesteśmy na tym samym stołku, siedzimy i zaraz nas wymienią. I pokazano Tuska, a Tusek taki zadowolony. No przepraszam bardzo, no wybaczcie. To wszystko, co się dzieje, mówi się o Tusku. Akurat tutaj pan Mencel powiedział, przepraszam, jak to znowuż to nazwisko przekręciłem, ale wiecie, pan poseł, i to jest prawda, że to ale to nie chodzi o to. A pamiętacie, co było w tej gazecie? Jak redaktor trzymał ten laptop z tymi danymi? Pamiętacie, jak to było na meczach piłki nożnej? Jak potraktowano kibiców? Przecież to jest skandal. To jest po prostu nie do wiary. No trudno, ale albo nauczymy się żyć, albo nauczymy się jeść. Tylko chapać każdy potrafi, tylko w pewnym momencie jest tak zwana obstrukcja, to co mówiłem, tak? Bo można coś wcisnąć w ten tort. I w tym torcie są takie wisienki. Niektórzy podrzucają, niektórzy potem mają jakieś wypryski na twarzy, albo tam jeszcze coś, to już wiecie o kim mówię, tak? Albo jeszcze tam jakieś inne cuda. Albo przyjeżdża się w Jesiące, przecież naszego też przywieźli w Jesiące, tak? Po samej wojnie, z takim wąsikiem, tak. Postać nietuzinką. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Jesteśmy, istniejemy, funkcjonujemy i musimy wygrać z rzeczywistością. Jeżeli wygramy z rzeczywistością, jesteśmy wygrani. Ale jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie o jednym, że to, co potrafi świadomość zrobić, to, co potrafi modlitwa zrobić, tego nikt wam nie zabierze. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że to jest clue tego programu. Rozmowa z samą górą, z samą rzeczywistością, z samą świadomością. Jeżeli tego się nauczymy, wygrywamy całe życie. Przed nami jest niewiele. Ja pokazuję wam dłady, jak pracują dłady. To jest jednocześnie najprostsza i najtrudniejsza technika, dlatego że lepiej omawiać te dłady, ale przewidywać. Ja przewiduję, wiecie, to co ja będę mówił tam o której dnia. Nie, żyjemy, jesteśmy, funkcjonujemy. Wiemy, że dzisiaj jest dłada ryb. Jutro też będzie dłada ryb. Zobaczycie, jak to będzie. I ja wczoraj byłem na pogrzebie. Dzisiaj jest psychiczny dół każdego z nas, kto był na tym pogrzebie. Wczoraj przyjechałem o godzinie 19 i usiadłem i rozmawiałem z koleżanką, z którą byłem oczywiście druga koleżanka przysłała mi, właściwie nie koleżanki, oczywiście, że tak, dała mi 2 książki, które w jednej jest współautorką tej książki, a drugą jest recenzentem. Pokażę wam tę książkę. Bo to są wspaniali ludzie, tych, których uczę. I zobaczycie, jaką książkę. To jest najważniejsze. Jaką książkę. Oni wcale nie chcą być w astrologii. Oni są w astrologii, ale oni tą astrologię wykorzystują zupełnie gdzie indziej. Wykorzystują w swoich zawodach, w swoich pragnieniach, w swoich dążeniach. To jest najważniejsza cecha. Ja chcę, żebyście ich poznali. I mam nadzieję, że poznacie ich po kolei. Że oni się zdecydują na to. Nie wszyscy chcą. Ale wam opowiedzą swoje losy. Swoje losy, jak im astrologia pomogła w niektórych rzeczach. Nawet dopiero teraz, po iluś latach, po 10 latach, zaczynają rozumieć astrologię. Bo taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość. To nie jest to, że odkryje ktoś, bo odczytał to. Nie. Żyć w astrologii to jest zupełnie co innego. Ja się bardzo cieszę, że niektóre osoby tutaj są cały czas, od iluś lat. To ja też prowadzę ileś lat, już jest 5000 filmów.
I nie przestanę, dopóki... przestanę. Przepraszam, przestanę dlatego, że będzie Offsetka. Offsetka TV. To przestanę. Ale tam też będą te same historie. Tylko będą one bardziej uporządkowane, bardziej chronologiczne, bardziej... Tutaj jest po prostu jeden wielki galimatias. A dlaczego? Dlatego, że chcę dotrzeć do niektórych osób, do innych osób. I bardzo dziękuję za te subskrypcje. Film, który był dla mnie zupełnie... a jednak zebrał najwięcej. I dzięki, jak możecie, to propagujcie, jak chcecie, to róbcie, jak dajcie jak najwięcej. I to nie był ten film, który mówi akurat o znaku, tylko ja tam coś, nawet nie wiem, przepraszam, ale nie pamiętam, codziennie robię filmy i przed chwilą recenzowałem film Dawida i ja wam pokażę ten film, jak już będzie, to wam pokażę ten film. Zrobił, mówię zupełnie tutaj do was, do wszystkich państwa. To, co zrobił, dla mnie jest lepsze niż Hollywood. On już przeszedł i tego się boję, że przeszedł sam siebie. Ja Dawida ciągnę za uszy za wszelką cenę w tej twórczości artystycznej. Cały czas pomagam, cały czas omawiamy niektóre rzeczy. Czasami omawiamy historię. Dawid ma ogromną intuicję, jest przepiękną postacią, jest muzykiem, wyczuwającym największe szczegóły wiatru i robi teledyski ze swoimi znajomymi. Z kim robi? To przyjedzie, będzie mówił sam. Ja nie chcę mówić. To jest po prostu dla mnie Dawid, ja muszę to, ale to już Dawid powie, bo dla mnie jest takim, no, bo ktoś powie, że coś tam, a ja nie chcę tych słów słuchać, ale jest dla mnie człowiekiem, którego prowadzę, który się słucha planet i oprócz tego ma tą taką dziecięcą, można by było tak powiedzieć, taką dziecięcą naiwność. I wchodzę w to. Nie zastanawia się, nie robi tego w taki, a czy ja chcę, a czy ja mogę, a czy tamto, a czy mnie wypada. To samo zrobił Adam, który, no, mam nadzieję, że poznacie go. To napisała mi właśnie ta moja uczennica na kartce, to wam pokażę któregoś dnia, tylko zakryję nazwisko. To, bo nie mam jej zezwolenia, ale to są właśnie te rzeczy, które są najpiękniejsze. Że jeżeli nie to, że się wierzy, tylko się idzie dokładnie z rytmem kosmosu, to ten kosmos jest tak piękny. Ale to można mówić, bo ktoś powie, ale proszę Pana, jest coś więcej. No jest właśnie miłość. Ale miłość jest tym samym. Jeżeli jest modlitwa, to jest to samo, to zawierzenie, całkowite zawierzenie, to jest to samo. Jeżeli przyjmiemy, że no, jeżeli nam coś smakuje i rozkoszujemy się, jesteśmy, można by powiedzieć, w 6. niebie, czy 7. niebie, tak? Saturnicznym, bo 6. to Jowiszowe, z kolejności planet. Ale rozumiecie, o co chodzi? Proste. A propos tutaj tego Amen, tak? Mamy tam 9,1. Nie pamiętam, czy akurat 9 to jest koniec, 1 to jest początek. I jeżeli się połączy, to jest 10. 10 to jest 1. To jest właśnie to, że to są te ryby i przechodzimy do barana. 9 jest w tej numerologii, to co ja się orientuję, taką tragiczną sumą. Jeżeli ktoś jest w tej 9, ma tą roczną 9, to wtedy sumują się te wszystkie, powiedzmy, że nieszczęścia. W rybach jest identycznie.
Zresztą, co tu ukrywać? I najpierw była astrologia, jak właśnie ten raj utracony został przez Ewę, która jest tutaj, dlatego zapraszam Was na tego Pendereckiego, tutaj do Teatru Wielkiego w Łodzi. I przechodzimy do tego barana. Przechodzimy do tego barana, do tej innej rzeczywistości, tylko ta inna rzeczywistość jaka jest. Pamiętajmy o tym, że pierwsza rzeczywistość jaka jest, to jest barana. Druga rzeczywistość jaka będzie, jaka jest, jaka ma być, to już jest byka. Trzecia jest bliźniąt. Trzecia RP. Tak? No, bliźnięta. I nami rządzą bliźnięta. Uważajcie na to. To jest właśnie to. Czwarta. To jest rak. Makabra. Rak to jest ta spojrzenie za krat. To jest policja. Milicja. Żandarmeria, bo wojsko nie. Wojsko jest baranem. Ale rak to również dom, zamknięcie. I z tego skorzystały te mechanizmy tak zwane, ta mądrość światowa, ta jedność światowa z tego skorzystała. Tak. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile jest prawdy w astrologii, ile można wyciągnąć z tej astrologii. To jest tak szalenie prosta wiedza, że to się w głowie nie mieści. Dlatego warto się uczyć. Ja jeszcze nie ogłaszam tych szkół. Jeszcze nie, dlatego że dzisiaj mi ręce opadły. Właśnie, ale z czym to nie chcę Wam mówić, bo to nie ma sensu, nie Wasza sprawa. Znaczy nie Wasza, no, tych osób, które chcą się uczyć. Oczywiście, że tak, ale sobie zapisujcie, czekajcie, pilnujcie, ja będę cały czas informował kiedy. Możliwe, że nawet niebawem, ale zobaczymy, czy ja będę w stanie, ponieważ żeby uczyć, ja muszę mieć warunki psychiczne. A szykuje mnie się naprawdę kocioł ogromny, ponieważ możliwe, że na kilka albo tygodni, albo na 3 miesiące będę musiał znowuż się przenieść do tego małego studia, ponieważ to tutaj będzie zajęte. Jak będzie zajęte, no to mam mały kłopot. Mam malutki kłopot. Dlaczego? Dlatego, że nie będę mógł swobodnie działać, tak w tej chwili. Rozstawić sobie światło, rozstawić sobie działania i wiecie o co chodzi. Dopiero, no i teraz kwestia, czy uda się do Wigilii, czy będzie to po Nowym Roku. Gorzej jak to będzie jeszcze dotknie luty i wtedy na pewno w Rybach nie zacznę nic. To nie ma mowy, żebym w Rybach rozpoczął cokolwiek. Ja myślałem o wadze. Autentycznie byłem pewien, że w wadze wszystko zrobimy. Ale stały się pewne warunki. Ja też zostawiam to temu najwyższemu. I zawsze stwierdzam, że on ma większą rację niż ja i ja nie protestuję. Nie chcę protestować. Dlatego, że kiedyś, znaczy ja nie znałem astrologii, ale bardzo często protestowałem, a miałem otwarte drzwi naprawdę do wielu rzeczy. No między innymi właśnie w tej artystycznej sprawie Salvadore Dali. To tak pokrótce opowiem. Po prostu w liceum drugiej klasie zaproponowały nam mnie wyjazd do Madrytu. Rodzice się nie zgodzili, no bo jak, no co pojadą tam i kim będą, tak? No ojciec znał świetnie niemiecki, genialnie znał mój ojciec niemiecki,
to była Hiszpania oczywiście, tak, i szkoła Salvador Dali. I ja, i tylko znam niemiecki i słabo angielski, ale ten angielski na poziomie takim, że mógł się dogadać. Moja mama fantastycznie mówiła po francusku. Nawet mogę powiedzieć, że lepiej mówiła po francusku jak po polsku. I to z pełni świadomością swoją. Jak ktoś znał Madame Mirolubow, czy znał panią, no co to mogę już powiedzieć, panią Kochanowską, która ukończyła Sorbonę w Paryżu i wykładała tutaj języka francuskiego w Warszawie, no to sobie już możecie wyobrazić, jak mówiła po francusku, a moja mama mówiła z panią Mirolubow codziennie 2 godziny, z panią Kochanowską codziennie też 2 godziny. To nie razem, tylko raz jedna, tylko nie wiem, czy pani, nie, na pewno pani Mirolubow uczyła przed wojną moją mamę. Przed wojną, a po wojnie uczyła, znaczy nie po wojnie, tylko w czasie okupacji pani Kochanowska, a już wyszła z maturą z powstania warszawskiego, kiedy się skończyło, zaraz poszła, tutaj przyjechała właściwie wtedy to spod Kalisza, jak uciekła tutaj z tego pociągu, tam się zatrzymała u rodziny i już jak przyszedł rosyjski front, to się przesuwała i do Warszawy, ale w Warszawie nic nie było już, otworzono szkoły w mieście Łodzi, no i przyjechała do Łodzi. Tutaj znalazła się najpierw na pedagogice, z pedagogiki i razem ze swoją przyjaciółką poszły. Przyjaciółka została profesorem pedagogiki, wspaniała postać. Moja mama odeszła z tej pedagogiki, nie wiem dlaczego, nigdy się mamy nie pytałem, ale ukończyła to, bo to były 3-letnie czy coś takiego, czy 2-letnie te studia, bo wtedy były takie krótkie jakieś seminaria, nie wiem, ale ukończyła to pedagogikę. To jest fakt, że ukończyła, tylko jej to nie odpowiadało i nie dostała się na medycynę i poszła na chemię. Dokładnie na chemię i tutaj spotkała się z profesorem, który, zostawiam to, który wyraźnie powiedział, że nie ma sensu studiować tej chemii, że lepiej wrócić na medycynę. I była taka szansa, że po prostu kiedy zdała egzaminy na tej chemii, mogła dorobić egzaminy z medycyny. Ponieważ dlaczego tak było? Dlatego, że wówczas jeszcze to był Uniwersytet Medyczny. Nie była Akademia Medyczna. Jak moja mama wreszcie doszła znaczy znalazła się na tej medycynie, wybrała przez przypadek stomatologię. Może dlatego, że była krótsza, krócej, nie 6 lat, a 5 lat. I też ze względu na to, że przyjaciółki z okresu tego warszawskiego, z powstania, były również. I ukończyła tą medycynę, i wtedy na 3. czy 4. roku poznała mojego ojca, który wrócił jako już PO lekarz i zmienił swoją profesję z medycyny na stomatologię. I po prostu ukończył stomatologię razem z moją mamą. Jednocześnie też był wykładowcą, ponieważ wykładał na Akademii Medycznej wtedy anatomię. Głupio zrobił, tak w rzeczywistości bardzo głupio zrobił, że nie został na Akademii, dlatego że zrobiłby doktorat spokojnie, a na stomatologii nie było wtedy jeszcze doktoratów i dlatego też mój ojciec wyjechał do Austrii, ale to są inne historie i tam robił dalsze
jakby badania i to no nie doszło do skutku. A kiedy już można było, no to im się nie chciało. To były zupełnie inne priorytety. Moja mama chciała wykładać w Kinszasie stomatologię, ponieważ miała uprawnienia tak, te pedagogiczne. I to wszystko było realne. To wszystko było realne. No, ale tak się stało, że nie. I ja mieszkałem wtedy, właśnie dlatego też ja trochę mieszkałem w Warszawie, trochę mieszkałem w Łodzi, troszeczkę mieszkaliśmy w Gdańsku, troszeczkę potem przenieśliśmy się no, na krótki okres, ale jednak pod Kołobrzeg. Znaczy tam nie mieszkaliśmy, tak, ale to mieszkało się też, ale to już ostatnie te lata. I tak troszeczkę się pozwiedzało ten świat. Także to nie jest tak, że nie. I to z punktu widzenia mojego, to są ryby. To są ryby, to jest autentycznie, można było inaczej. Gdybym pojechał, teraz wracam do tematu, dlaczego? Bo opowiedziałem Państwu mniej więcej tak pokrótce, jaki jest życiorys, znaczy tych wydarzeń moich, ale bo moich rodziców, tak, ale one też akcentują o czymś. I w momencie, kiedy ukończyłem już znaczy kurs astrologiczny też, ale byłem już asystentem i już właściwie zostałem wyzwolony, bo do nas dwóch, do mnie i do Romana, podszedł profesor Leszek Weres i mówi, dlaczego nie idziecie w świat? Już idźcie, jesteście gotowi. Ja mówię, panie profesorze, no nie. On mówi, idźcie. A jeszcze dobiegł do nas Andrzej, i Andrzej mówi tak, a o co chodzi? A profesor mówi, ty też możesz iść. Mimo, że mniej wiesz, ale idź. Andrzej był bardzo taki, nikt z nas nie był tak bardzo analityczny. Roman tak, ale Roman był technicznie, zresztą on jeszcze u Zoi studiował astrologię. To jest w ogóle, to się w głowie nie mieści. On zresztą mnie uczył. On tu przyjeżdżał do mnie do mieszkania i łopatologię wykładał. No. Łopatologię. Ja w pewnym momencie to on podziękował mnie i mówi, słuchaj, ja dzięki tobie poznałem tą astrologię. No bo taka jest prawda, że jeżeli się uczy drugiego astrologa, nawet się nie umiejąc tej astrologii, ale uczymy się, musimy się uczyć jak najlepiej. No byle nie zabrnąć gdzieś jakąś taką czeluść, tak jak ten astrolog, który tam pomaga. No tak, no, to gratulacje. To co mówiłem, tę listę tych planet genialnych. Tak, i tych fantastycznych aspektów. No to już w ogóle to jest... O Allahu spójrz bombę, tak, na tą trąbę. Tak, pamiętacie, tak? Czy tam jeszcze to było? Nie chcę przesadzać, dobrze, zostawmy to. I ja rozpocząłem wtedy, powiedzmy, takie początkowe interpretacje. I słuchajcie, tam gdzie chodziliśmy na zajęcia, Grażynko, za jakieś 15 minut odzwonię, dobrze? Dobra, na razie. I teraz tam, gdzie ja uczyłem się astrologii, dosłownie mieszkał też kiedyś profesor Leszek Weres, prawie naprzeciwko takim wieżowcu. I dalej dwa wieżowce, czy obok wieżowiec, już musiałbym tam pojechać zobaczyć. Mieszkała dziewczyna, która mnie zaprosiła na taką, przypuśćmy, taką astrologiczną prywatkę. O tak to by można było nazwać. Ja tam było kilka osób i miałem im tam pewne rzeczy wytłumaczyć. No jeszcze wtedy to się robiło takie rzeczy, bo dzisiaj to, czy bym poszedł? Nie, bo nie mam czasu, a dwa, że chętnie, ale wykład poprowadzić jakiś, czy tam coś takiego, ale nie takie rzeczy. Ale pojechałem. Wchodzę do tego mieszkania, słuchajcie, i widzę, otwieram drzwi, wchodzę tam do mieszkania, rozebrałem i widzę na ścianie obraz, który ja malowałem. Autentycznie ja malowałem. Tylko że cholera, to nie jest mój obraz. Przyglądam się, kurtka niemożliwa. To jest mój obraz. Czyżbym ja zapomniał, że go malowałem? Podchodzę do niego bliżej, widzę podpis. Kurtka nie mój. Ale ja znam te kolory, wszystko znam. Niemożliwe. I pytam się, przepraszam,
kto to malował ten obraz? To nie jest Polak. To jest uczeń Salvadora Dali. A ta dziewczyna mówi, że tak. On jest z Meksyku. Mieszka obecnie w Houston. Mnie po prostu wszystko padło. Przecież ja miałem jechać do tego Houston, do profesora Debyki. Ja po prostu nie wierzyłem. Mówię, jak? Mieszka w Houston? A co on robi w Houston? To zacząłem rozmawiać. Okazało się, że i zaczęliśmy rocznikowo. W którym roku rozpoczął? I ona wyjęła ten katalog jego taki. Mnie się ciemno w oczach zrobiło. To był właśnie ten rok, ten mój drugi rok w szkole, który mnie zapraszano do Salvadora Dali. I faktycznie oni mieli miejsce i oni mnie poinformowali, że na moje miejsce przyjeżdża, ja pamiętam dokładnie, chłopiec z właśnie Meksyku. Nie był Meksykańczykiem, to nieprawda, on nie jest Meksykańczykiem, on jest chyba jakiś, nie wiem kim on jest, ale on nie jest Meksykańczykiem. Mnie się wydaje, że on jest jakimś Europejczykiem, to co ja wiem od tej dziewczyny. I on ma swoje galerie, no nie chcę mówić gdzie, no bo teraz tego państwa nie lubimy, z tego z Podwodnika, ma oprócz tego, w Paryżu też ma, oczywiście, że ma galerie swoje, jest jednym z 5 najbardziej sławnych artystów na świecie. Po prostu, słuchajcie, mnie się zakotowało we mnie. Po prostu ja miałem déjà vu swoich prac i ja bardzo podobnie maluję do niego. Naprawdę, gdybym miał jego, bo widziałem jeszcze inne jego obrazy, gdybym miał skopiować, to nie byłoby dla mnie problemu. Wiecie, o co chodzi. Po prostu to jest jakby sobowtór mój pod względem, że żałuję, że po prostu nie mieszkam tam w tym Houston, bo byśmy pewnie się zaprzyjaźnili albo znienawidzili, tak? Bo nie wiem, nawet jakim on jest znakiem, nie zapytałem się, ale po prostu to przeżyłem. Także to trochę boli. I to dzięki astrologii właśnie. To, co widzicie, to amen. Tworzę te rzeczy. To nie jest tworzenie, to jest odtwórstwo. Moja kolorystyka jest tylko, bo to jest czarno-białe jakieś tam zapiski gdzieś i je przerzucam na płótno, czy właściwie płótno. I maluję swoją taką technologią bardzo dziwną, bo niektórzy koledzy troszeczkę mnie zarzucają, że kombinuję, że to, tamto, ale a co to kogo obchodzi, co robię? Klucz, żeby to było ładne, żeby było to. I ja lubię symbolikę. Ja, tak jak mówię, mnie bardzo imponował profesor Opałka z tymi swoimi cyframi, ponieważ miałem z nim też przyjemność zajęć. Goniłem za panią profesora Bakanowicz. Nigdy nie mieliśmy kontaktu. Nigdy, bo kiedy ja już przyjechałem, to profesor wyjechał. To ja się znalazłem już na tej uczelni, to znowuż profesor gdzie indziej wyjechał. I tak. Żałuję, że nie poszedłem w inną stronę, Krakowa, czy też jeszcze innych, a poszedłem tutaj w stronę morza, może dlatego, że kocham morze, nie lubię gór. No i to na tyle. I tak wyglądają właśnie ryby. I słuchajcie, to jest właśnie ten raj utracony, że potem weryfikacja w życiu tego wszystkiego no jest lekko przerażająca. Że tak to wygląda, nie inaczej. Ale tak jest. Słuchajcie, zostawiam Was. Jutro spotykamy się na pewno. To jest film robiony w takiej nowej technologii na 2 kamery, tak mówiłem. Tutaj jest pierwsza, druga. Pierwsza, druga. I cieszę się, że to już jest nieomalże finał. Już jest finał, bo dlaczego 2 kamery? Bo no, jutro będę starał się sprawdzić, jak to wygląda inaczej. Jak to będzie nagrywać, kiedy będziemy nagrywać w programie, ale to nie wiem, czy w sobotę przyjdzie moja koleżanka i spróbuję razem z nią zrobić wywiad
ale ten filmowy jeszcze na razie, nie taki czysty. Zobaczymy jak to zmontuję, a potem też będę ustawiał kamery, jak to się mówi, na sztywno i będziemy nagrywać już na sztywno. No i jak to się uda, no to już tylko do roboty. Także już TV automatycznie powstanie, będziecie mogli dzwonić, pytać, zadawać pytania. Tylko pamiętajcie, że im prostsze pytanie, tym dla nas trudniejsze. Nie komplikujcie nam życia. Po prostu ten, kto pyta, nie błądzi. Tak jest. Macie pytania, będziecie mogli pytać o wszystkie najgłupsze rzeczy, jakie tylko. Nie na wszystkie pytania odpowiemy. Na pewno nie będzie żadnej cenzury takiej, no chyba że ktoś się nie dodzwoni. Ale postaram się to zrobić, bo wszyscy tak lubią pisać i my mamy czytać. No zobaczymy, czy ja znajdę kogoś, kto będzie miał. Wolę po prostu sobie siedzieć tak jak teraz tutaj i odpowiadać na te pytania, tak jak już było kiedyś. Raz robiliśmy to z koleżanką, ale koleżanka się upłynniła. No i jestem takim. Planuję kogoś, ale jeszcze nie proponowałem tej osobie, ponieważ bardzo blisko mnie tutaj mieszka. No zobaczymy jak to będzie. Może to będą nawet moje te koleżanki z astrologii, czy koledzy z astrologii, może oni się zdecydują, że będziemy we dwójkę. Z jednej strony nie chciałbym, bo może nastąpić no jakby dysonans, tak jak nastąpił z takim młodym astrologiem, którym prowadziłem w TOI program. On za daleko się zagalopował i za długo mówił. To nie można tak, dlatego że ludzie płacą za ten telefon. Tutaj właśnie chcę to wyeliminować. Chcę to wyeliminować, to znaczy płacenie zostawiamy, ale nie wyeliminować, znaczy wprowadzimy w pewnym momencie płacenie. To znaczy przypuśćmy, że jest za jeden telefon 20 zł, tak? Przypuśćmy za rozmowę. Ja nie mówię za każdą rozmowę, bo niektóre rozmowy zupełnie nie. Ale przypuśćmy, tak jak my robimy ten kosmogram, ktoś podaje daty, dane, to chcę, żeby to, no, z czegoś się musimy utrzymywać, z czegoś trzeba brać te pieniądze. I jeszcze zobaczymy, czy 20, czy może 30 zł, zobaczymy. To będzie szło na konto, ja będę widział, że jest na konto, wtedy w trakcie już zaczniemy wtedy rozmawiać, czy jeszcze nie wiem jak, bo jest tysiące sposobów na to. Z telefonu można odbierać jakieś pieniądze, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Chyba że ktoś z Państwa zna jakiś pomysł, to bardzo proszę o telefon. Znajdziecie tutaj, że mogę podać 609 230 i 619, czyli, bo tutaj bym mógł powiedzieć 609 230 619, ale zawsze mówię 609 230 619. Jakoś tak mi bardziej łatwo mi jakoś tak uzmysłowiło się. Także bardzo proszę zadzwonić, tylko tak mówię, od 11 do 20 te telefony nie zawsze odbieram, nie zawsze mam czas, ale to najwyżej następnego dnia. Najlepszym dniem jest jednak sobota dla mnie, dlatego sobota czy poniedziałek to są te 2 dni, kiedy ja jestem najbardziej luźny, no i potem jestem luźny zawsze w pierwszy piątek miesiąca, ponieważ staram się w pierwszy piątek miesiąca nigdy nic nie robić. Zostawiam to tylko pierwszemu piątkowi miesiąca rano, a potem przez dzień kontempluję, co będę robił w tym miesiącu. Do następnego piątku, pierwszego piątku miesiąca. No taką konstrukcję przyjęłem sobie moich jakichś takich, nie żyję od nowiu do nowiu, co jest błędem, ogromnym błędem. Ale mam nadzieję, że w setce nadrobię to, że będę żył od nowiu do nowiu, bo inaczej się nie da.
trzeba żyć i wprowadzę raczej ten rygor taki astrologiczny, wprowadzę w offsetce i mam nadzieję, że inni się poddadzą temu rygorowi, chociaż my żyjemy w tym rygorze solarnym, a nie lunarnym, więc jeden zaprzecza drugiemu. No ten solarny jest niebezpieczny. Wysusza nas w pewnych momentach i to bardzo wysusza. Właściwie już wysek temat, także żegnam wszystkich. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście. Jeżeli możecie, to komentarze piszcie, lajtujcie, bo jednak zależy. Jeszcze tylko 150 osób i dotrę do takiej cyfry lekko magicznej dla mnie. Dla innych też. Zobaczcie, ile subskrypcji, zobaczcie, tylko 150 osób jeszcze potrzeba. To jest naprawdę niewiele. Gdyby wpaść bo mógłbym powiedzieć, pójść do kolegi i na przykład tam mieć program razem z nim, on ma tam około 60 000 subskrybentów, ale nie chcę. No nie chcę, dlatego on mnie prosi. Mówi, stary, przyjdź, od razu ci podrzucę tam ile. To nie o to chodzi. Nie. To chodzi o to, że wy musicie chcieć. Ja żałuję, że nie mogę zobaczyć tych powracających, ponieważ taka jest możliwość powracających. I to po co odchodziliście? Przecież ja wiem, że tutaj są osoby od 7 lat, od 10 lat. Mam telefony po 30 latach swojej działalności. Po 30 latach. Słuchajcie, niektóre osoby, czy pan pamięta mnie? No nie zawsze każdego pamiętam. Bo pan powiedział wtedy i tak się stało. I teraz chciałbym się dowiedzieć, co dalej. Albo Ryszard, bez ciebie się nie uda. Co jutro? Tak jak ta osoba, która dzwoniła przed chwilą. No tak jest. I nie wiem, po co odchodzić i powracać. Uważam, że jak osoba już odeszła, niech nie wraca, bo to nie ma sensu. To znaczy, że nie wie, o co chodzi. Traktuje tą astrologię jak taką, przepraszam, ale taką szmatę. A tu nie jest szmatą, tylko astrologia. Jest ogromną wiedzą. Tylko naprawdę trzeba się przełamać do niej, żeby ją zrozumieć. To jest, ja wiem, że to jest trudne. To jest proste, ale po prostu nas tak nauczono, że ona jest trudna. Ja mogę o tym mówić teraz w Strzelcu, bo Strzelec jest wyższą świadomością. I ta wyższa świadomość to jest właśnie astrologia. I naprawdę wstyd nie myśleć, bo myślimy. Myślimy naprawdę, za każdym oddechem myślimy. Za każdym krokiem idziemy. I astrologia jest tylko tym kroczkiem tego niemowlaka, który staje, jak to się mówi, rok w krok. I taka jest prawda, że z każdym rokiem jest nowy krok. Dlatego wprowadzam te dwadasamse, bo one są kroczące, one są wyjaśniające, one w pewnym momencie nadrabiają rytm, który jest dla niewprawionych astrologów, dla tych młodych astrologów jest zbawieniem i bardzo prostą rzeczą, jak się uczycie. Dla tych starych astrologów, którzy znają astrologię, jest nie do przejścia. Niektórym się wydaje, o, co on opowiada, ja znam, dwadasamse. Na pewno nie jesteś. Jeżeli nie jesteś z tej grupy ostatniej profesora Leszka Wereca, jeżeli nie byłeś na tych zajęciach, jeżeli profesor Leszek Werec na dwadasamse zostawiał, właściwie tłumaczył te dwadasamse na każdym wykładzie, na każdym, łącznie z tym wielkim wykładem w tym Polskim Stowarzyszeniu Astrologicznym, tym psie. Ja widziałem, jak ci ludzie reagowali, się bali albo coś tam, albo widziałem i czy wychodzili tam gdzieś zapalić sobie papierosa, czy cokolwiek, to nie to. To nie to. Dwadasamse dzięki Jackowi, który był prawnikiem, już nieżyjącym,
poznałem fantastycznie. Żeśmy ćwiczyli nocami ponieważ ja przychodziłem i szliśmy albo do Grand Hotelu, który teraz będzie lata moment otwarcie tego Grand Hotelu. No teraz jest przepiękna, wtedy nie szliśmy do Grand Hotelu i tam sobie przy stoliczku gaworzyliśmy do 3 nad ranem, do 4 nad ranem. Brak mi ty, Jacka, brak mi Ewy, która odeszła, tą, którą wczoraj pochowaliśmy. Brak mi jej córki, Sylwii, i Piotra, który w Poznaniu, właściwie kiedyś z Piotrem rozmawiałem. Piotrek, zajmiesz się tymi aspektami, tymi wszystkimi rzeczami, ja zajmę się tą merytoryką. Ja nie chcę tej merytoryki. Ja bardzo chętnie, tym tak. I chcieliśmy stworzyć jeszcze z jednym kolegą, znaczy z tą całą grupą naszą tych asystentów chcieliśmy stworzyć. Mam nadzieję, że Witek będzie dojeżdżał też, albo ja do Witka będę dojeżdżał i z Witkiem poprowadzimy, który wykłada w Szkole Społecznej w Warszawie. Zobaczymy, jak to będzie, no. Mam nadzieję, że tak, że ściągnę. Teraz 9 spotykamy się w tej grupie naszej. Zobaczymy, ile osób przyjdzie. Zaproponuję im. Zagadałem się. No cóż, Boże dopomóż. Drogi Uranie, a właściwie na Jowisza, bardzo Uranie poproszę Ciebie jako władcę astrologii, zrób wszystko, a Ty, drogi Jowiszu, pozwól, Boże, kontroluj. Bo oni ci dwaj są bardzo dziwni. Chryste, jakim bardzo Ci podziękujemy. Wszyscy. To jest naprawdę królewska wiedza. Czy trzeba ją znać? Nie, ale ją rozumieć. I tylko to, żeby się nie wpuścić w balona.